Partnerem dzisiejszego programu jest firma Blue Horizon, dzięki której pospołu dostrzeżemy zupełnie nowe, prawie zawsze błękitne i zawsze przecudne dalmatyńskie horyzonty. Spójrzcie uważnie na to, co mam na ramieniu koszulki. To są mianowicie współrzędne miejsca, z którego wypłynęliśmy. Marina w Biogradzie. Płyniemy, rzecz jasna, po Adriatyku. Płyniemy pod żaglami. Gdzie płyniemy? No tego jeszcze nie powiem. Mogę na razie zdradzić, że jesteśmy, rzecz jasna, w Dalmacji. W Dalmacji jeszcze środkowej na moje oko, ale za chwilę znajdziemy się na początku Dalmacji południowej, gdyż płyniemy na południe. No i przez następnych parę dni będziemy na wodzie. Będziemy widzieli lazur, będziemy słyszeć szum wiatru. Na razie nie wieje jeszcze tak, jak załoga by chciała, no ale już wieje. Słuchajcie, spędzimy razem ze sobą kilka niezapomnianych chwil. Dzielna ekipa Blue Horizon w pełnej gotowości bojowej, czyli za sterami. A ta ekipa to Robert oraz Maciej. Panowie, podstawowe informacje najpierw, czyli siła wiatru, nasza prędkość, to na początek. Dobrze, no płyniemy z prędkością 6 węzłów, wieje nam bardzo przyjemny wiatr z prędkością około 9 węzłów, więc jest naprawdę fajnie, jest nieźle. Stan morza praktycznie nie ma fali, jest idealnie, wakacyjnie, po prostu pięknie. I w Zawichościu było 4. Dokładnie. Jednostka, opowiedz o niej, proszę Cię. W tym tygodniu mamy przyjemność żeglować na nowym jachcie, który powstał w stoczni Elan. Jest to jednostka słoweńska, zarejestrowana również pod słoweńską banderą. To jest jednostka 45-stopowa, czyli ponad 13 metrów. No to jest prawie tak długa jak cała Słowenia w niektórych miejscach. Jak mówią Chorwaci, dawniej, kiedy trzeba było mieć paszporty, Słoweńcy musieli mieć ze sobą paszporty, bo jak grali na harmonii, to rękami poza granicę już wychodzi. No, każdy kraj się śmieje z sąsiada. Dobra, skupmy się na jachcie, bo on jest bardzo porządny i Słoweńcy robią to doskonale. Jacht jest nowy, powstał dokładnie rok temu. Jest to jacht przeznaczony do komfortowego żeglowania dla 4 rodzin, 4 par, posiada 4 osobne kabiny, 2 węzły sanitarne, prysznic zaburtowy. Jednostka się charakteryzuje dosyć dużą autonomią, bo mamy wody około 600 litrów. Czyli możemy pić. Wodę. Na wodzie pijemy tylko wodę. Oczywiście, ale nie słoną, tylko słodką. Tylko słodką, którą przewozimy w zbiornikach. Czyli widzicie, no jesteśmy tutaj jedną morską rodziną, czyli można powiedzieć rodzina na swoim, czyli na jachcie. Zobaczcie, w jakim jesteśmy przechyle. No tak, na jachcie żaglowym trzeba się czasami mocno trzymać. Wyszliśmy w taki kanał powietrzny, no i zaczęło nieźle duć. Jak wieje? W tej chwili mamy około 17 węzłów w porywach. No i to jest coś, co misie lubią najbardziej.
Postaram się teraz rozebrać ten jacht na czynniki pierwsze, oczywiście w przenośni, no bo musimy gdzieś jeszcze dopłynąć. Zatem to jest kokpit. Kokpit, czyli rodzaj dziennego salonu, bo również jest tu miejsce do nawigacji. Ale tutaj się siedzi, można ten stół rozłożyć, trzeba przymocować wszystko, co może się ruszać. Pamiętajcie, że jacht, jak idzie pod żaglami, to bardzo często idzie w przechyle. Zatem mamy tutaj specjalne otwory, które trzymają nam szklanki, rzecz jasna, z wodą. Bimini top. Arcyważna sprawa. No, słońce operuje mocno, zatem udar bez czegoś takiego gwarantowany. A teraz wnętrze. Wnętrze, które zburzy wasze wyobrażenie o tym, że takie jednostki to miejsca, gdzie wszyscy śpią pokotem w śpiworach w jednym pomieszczeniu. To jest stół nawigacyjny, zatem mamy tutaj łączność radiową, mamy tutaj mapy. To wszystko to mesa, czyli tutaj się siedzi, kiedy na przykład, co nie zdarza się często, jest brzydka pogoda, ale tutaj też można spać, ponieważ ten stół spuszcza się i na to kładzie materac, jest dodatkowe dwuosobowe spanie. To jest kambus, czyli kuchnia pokładowa i bardzo porządnie rzecz wyposażona, czyli zlewozmywak, to wszystko trzeba nakrywać oczywiście w morzu, ale też kuchenka i co niezwykle ważne, dla mnie kuchenka bardzo komfortowa, ponieważ jest to kuchenka na butlę gazową, w dodatku z piekarnikiem. Lodówki, a w zasadzie lodówka i zamrażarka. O, tutaj, dobra, coś wypada. Co to jest? Adriatic, metode traditionnelle, czyli wino musujące zrobione metodą szampańską. Dobra, zamrażarka, no rzeczy spożywcze, drzem, z wiśni, marasek, cytryny, kawa, jest gaz, więc można postawić tutaj bokatierkę włoską. Sypialnię. Pokażę wam swoją, no bo innych nie będę pokazywał, a w zasadzie naszą, bo śpimy tu razem z Agnieszką. Drzwi oczywiście mają blokadę. Teraz tak, teoretycznie głowy ma się tutaj, ponieważ tu są lampki, ale ja wolę mieć głowę tam, dlatego że ja muszę mieć oparcie na poduszkę, więc śpię odwrotnie. No zobaczcie, są półki, o, akurat to czytam. To jest o ucieczce hitlerowców po II wojnie światowej do Argentyny najczęściej, niestety przy znacznej pomocy Watykanu. Bardzo dobra rzecz, argentyński dziennikarz to napisał. No i pokażę wam teraz sprawy higieniczne. Pokażę wam łazienkę. Bardzo przyjemna. Tam jest prysznic, toaleta, umywalka, naprawdę jest super, zwłaszcza, że jest taka druga. Tu jest jeszcze jedna sypialnia, nie zaglądajmy tam śpi Mario, wiecie, kable, różnego rodzaju sprzęt. Na dziobie mamy jeszcze sypialnię jedną, tam Andrzejek, sypialnię drugą, tutaj panowie z załogi, no i łazienkę. No i tak tutaj będziemy żyli. Słuchajcie, podoba mnie się, mówiąc w największym skrócie. A to, no to różne rzeczy dla podniesienia na duchu. Płyniemy teraz nie na żaglach, tylko na motorze. Dlaczego? Dlatego, że wpływamy w kanał, a w kanałach nie wolno halsować i trzeba mieć ustabilizowaną prędkość. Nie wolno płynąć zbyt szybko. Tutaj zdaje się zresztą znak stosowny się pewnie za chwilę pojawi. Nie można przekraczać 5 węzłów. O kanale i o miejscu, w które wpływamy, opowiem za chwilę. Teraz chcę jeden przesąd rozwiać. Mianowicie mówi się, jak się ktoś nie zna na żeglowaniu, że po jachcie najlepiej chodzić boso. No nie po jachcie żaglowym, dlatego że tutaj jest mnóstwo miejsc, o które można sobie rozwalić paluchy. Zatem obuwie jest jak najbardziej wskazane. Wszakże
Najlepiej, jeśli jest to obuwie z białą podeszwą. Trzeba zrobić próbę, wejść na jacht i zobaczyć. Jeśli nasze buty zostawiają czarny ślad, są absolutnie wykluczone, więc biała podeszwa jest najlepsza. Siedzę w butach i wyczekuję miejsca, w którym zacznę do Was znowu gadać. To nie jest koniec morza, to jest tylko malutki w nim przesmyk. Miejsce niegdyś bardzo strategiczne. Zatem mamy tutaj resztki bastionu obronnego, który właśnie tego przesmyku strzegł. Gdzie wpływamy? Wpływamy do kanału Szybenickiego. Zresztą za chwilę sytuacja się rozwinie, bo jak to w przesmyku, mamy szyjkę od butelki, a potem widok się otwiera. Przed nami Šibenik, miasto z pewnością nie tak słynne jak inne perły dalmatyńskiego wybrzeża, takie jak Dubrownik, Split, Trogir czy też Zadar. Ale miasto piękne i przez to, że nie tak słynne, nie jest w sezonie przerażająco zatłoczone. A tutejsza katedra wybudowana przez fenomenalnego Juraja Dalmatyńca w ogóle nie ma sobie równych. Šibenik jeszcze jedna rzecz odróżnia od tych wcześniej przeze mnie wymienionych adresów. Otóż wszystkie te wcześniej wymienione miejscówki mają antyczną przeszłość. Grecką, rzymską albo też liburnijską. Tymczasem Šibenik to gród wzniesiony przez rodowitych Chorwatów. Skąd się tutaj Chorwaci wzięli? No, płyniemy między innymi po to, żeby Wam to wyjaśnić. Są miasta, których widok już na pierwszy rzut oka zapiera dech w piersiach. To na przykład Dubrownik albo też Wenecja, ale są też takie, w które dopiero trzeba się wgryźć. No, to z oddali nie wygląda wcale tak cudownie, jak wygląda, gdy się w tę tkankę głębimy. Dość podobnie jest z Genuą, miastem, które również rywalizowało i w tych stronach świata o wpływy z Wenecją, choć je przegrało. No bo Stare Miasto jest na dole i wspina się do tej twierdzy. Tam widzimy kopułę katedry. I dopiero będąc tam, chodząc po tych uliczkach, po których nie da się jeździć samochodem, to są w zasadzie schody, widzimy, jakie to jest kapitalne. Więc moja gorąca prośba, nie omijajcie Šibenika w swoich dalmatyńskich podróżach. Tutaj woda słona już miesza się ze słodką. Jesteśmy bowiem u ujścia rzeki Krka. Krka. Wsłuchajcie się uważnie w tę nazwę. Jak twierdzi Konstantyn Porfirogeneta, a za nim powtarza tę tezę wielu uczonych, między innymi nasz Adam Naruszewicz, pierwotną ojczyzną Chorwatów była dzisiejsza Małopolska i okolice Krakowa. I w VII wieku po Chrystusie Chorwaci wyruszyli w wędrówkę na południe i dotarli właśnie tutaj, gdzie do dzisiaj żyją. No jeszcze raz. Krka, książę Krak, miasto Kraków, rzeka Krka, wyspa Krk. Jesteśmy z Chorwatami braćmi. My z Małopolski. Czy da się zrobić zakupy bezpośrednio z pokładu jachtu? No da się i nie chodzi wcale o podpłynięcie do morskiej stacji benzynowej. Można również kupić coś do jedzenia i nie chodzi również o motorówkę, która przywozi nam na pokład mleko. Nie. Chodzi o to, że tutaj są hodowle skorupiaków i teraz się podpływa w pobliże takiej hodowli, ktoś z tej hodowli wypływa i oferuje nam to, co akurat ma. No więc podpływamy i zobaczymy, co ma. Prawdopodobnie musi chodzić o mulę. Panie kapitanie, jednostka na kursie prawie kolizyjnym. Podpływa pan, zaraz będziemy kupować. Dobar dan. Tražimo školjke. Ima. 5 kilo. Ima mani ostriga isto.
To może być i 5 kilo szkolkę i... na komale. Da, 12 komada. 12. Da, jakako bilo bi super. Bilo bi super, dobro. Hvala. No i pan zadał bardzo proste pytanie. Czy chcemy ostrygi? Powiedziałem, że tak. Spytał się ile, bo są na sztuki. Spytał się, czy od razu je otworzyć i poprosiłem też o 5 kilo muli. W międzyczasie po głębokim namyśle zmieniłem zamówienie. 24 ostrygi i 3 kilo muli. Ostrygi mają być otwarte. I morski pas je. W redu? Dobra. Uzmiem to. Słuchajcie, muszę coś mieć na ostrygi, żeby przełożyć. Zobaczcie. Koliko plaćam? Wracam kupił za 360, 450 kuna. 450. Kurna, oboje 400 i tu budem gledać za 50. Okej, i samo... Da, kupił. Już desat, już. Dobra, już dam wratim, już, ja sam dużam desat, moment. I uzmim to. Muszę to przełożyć, bo tak pan otwarte ostrygi przynosi. Fala, do widzenia. Adio, bok, ciao. No i to są zakupy. Jezu, jak pięknie. Ostrygi prosto z morza, cytryna miejscowa prosto z drzewa, no i wino robione metodą szampańską prosto z lodówki. Często sobie tak podpływacie po ostrygi? Oj, bardzo często. Zawsze, kiedy tędy płyniemy, staram się namówić załogę do tego, żebyśmy podeszli po ostrygi czy po świeże muszle. Słuchaj, to jest klawa robota. Nie narzekam. No i jeszcze w dodatku fakt, że nie trzeba mieć na jachcie noża do ostryg, ponieważ jest usługa otwierania ich. Co prawda, jak się samemu otwiera ostrygi, to się nie uroni niczego z tego soczku, który przecież jest doskonały. No ale myślę, że na ten malutki dyskomforcik nas stać. Ach, to właśnie. No i ważna rzecz. Kolega ma wachtę i kolega ani kropli. Na drogach w Chorwacji jest 0,5, ale na wodzie jest 0,0. No to co? Zdrowie tego, który nas wiedzie. Dziękuję. Słuchajcie, tak tu właśnie wygląda nasz adriatycki żywocik. Sprawdźmy, bo to jest z Peljeszca, to musi być chyba rukatac. Super rzecz. Pyszne. No dobra. To dla ciebie, Dziękuję. to dla mnie, a ja za chwilę do kambuza, gdyż czekają mule. Bierzesz cytrynę? Oczywiście. Masz. Jeszcze was podrażnię tym widokiem. A, Italia, così. Jak ktoś gada dużo przez radio na jachcie, to na tym akwenie muszą być Włosi. Oni bez przerwy gadają. A, no ancora, da. Gotowanie na jachcie, żeby było dobre, wymaga przestrzegania kilku zasadniczych prawideł. Mianowicie, to muszą być rzeczy proste. No bo ja mam tutaj na przykład tylko jeden duży garnek. Ale zobaczcie za to, jak wygląda ta kuchenka. Urządzenie kardana zawieszenie powoduje, że niezależnie od przechyłu ten garnek nie zleci, a jeszcze dodatkowo jest tutaj przymocowany takimi trzymadełkami. No więc, jak wiecie, mam mulę. Więc zrobię mulę na buzaru.
To będzie biela buzara, albo też bila, jakby powiedzieli w Dalmacji, czyli sos absolutnie podstawowy. Nie pomidory, a tylko pietruszka, czosnek, wino, oliwa i nieco pieczywa zeschłego. Akurat z tym nie ma na jachcie problemu. No z tym, jak już wiecie, też nie. Mule wcześniej muszą być wyszorowane, rzecz jasna. No woda tutaj jest, więc z tym problemu nie ma. Co teraz? Teraz muszę zająć się siekaniem, czyli cała główka czosnku, bardzo drobno posiekana, a potem cały pęczek natki pietruszki, również bardzo drobno posiekany. Na chwilę nic nie będę mówił, wsłuchajcie się w ten dźwięk. Płyniemy, żeby nie było żadnych wątpliwości, na samych żaglach. Natomiast ta jednostka nie ma... che cosa. Natomiast ta jednostka nie ma składanej śruby. Zatem śruba jest teraz niejako na luzie i woda obraca wałem. Zatem jest to dźwięk obracanego na wolnym biegu wału. Nie myślcie, że jesteśmy frajerami. No, skoro jest jacht żaglowy i wieje, to płyniemy z wiatrem po prostu. Dobra, to jest drobno posiekane. I co teraz? Jak robiłem mulę na Pelieszcu, a robiłem tam buzarę czerwoną, to pokazywałem wam, zresztą nie pamiętam, czy to było na Pelieszcu, ale w Dalmacji w każdym razie, to pokazywałem wam, że trzeba najpierw tę mulę wrzucić do jednego garnka, zaczekać aż się otworzą, odlać część wody, ponieważ to, co z nich wypływa, jest bardzo słone i sprawia, że sos może być zbyt słony. I dopiero potem w drugim garnku miałem przygotowany sos i te otwarte mule wrzucałem do garnka drugiego. Ale po pierwsze, mam tutaj tylko jeden duży garnek. Po drugie, pozycja tejże hodowli muli to było miejsce, gdzie Krka wpływa do morza. Zatem woda słona miesza się z wodą słodką, więc muszę zaryzykować. One nie powinny być aż tak strasznie słone. Oczywiście poza wyszorowaniem trzeba je wcześniej przebrać i wszystkie otwarte od razu odrzucić. Teraz spory haust oliwy. Ta oliwa musi dokładnie dno garnka wymościć. No i teraz trzeba tę oliwę zagrzać. Tu jest zapalniczka i działamy. Dobra, na chwilę tu, szybciutko. Jest. Na razie mały ogień. Kładziemy. Teraz wszystko jest bezpieczne. Kardan. To jest dobry system. I co teraz? Zarówno czosnek, jak i natka pietruszki muszą tutaj być przez oliwę dopieszczone, przez oliwę niezbyt rozgrzaną. Jak powiedziałem, buzara jest biela albo bile, jak powiedzieliby Chorwaci, więc czosnek nie ma prawa się zrumienić. Teraz trzeba tutaj dodać jeszcze nieco białości, mianowicie suchy, stary chleb. Chodzi o to, żeby on się tutaj możliwie rozpadł. Oczywiście w knajpach często używają bułki tartej, ale no, pamiętacie, zero waste jest ważne, więc dzięki temu nic się nie zmarnuje. Dobra, to ma tylko sos zagęścić, więc 2 kromeczki w zupełności wystarczą. O, ta jest idealnie suchutka. Zobaczcie, w dłoniach mi się robi bułka tarta. Mieszamy tak, żeby i ten chleb napił się oliwy. A wracając do radia, które czasami się odzywa, to każdy jacht ma obowiązek mieć włączone radio UKF na kanale 16 i załoga słyszy to również na pokładzie, więc fakt, że ja tu przedrzeźniam Włochów, nie zagłusza czasami być może istotnych komunikatów. I teraz dajemy do pieca kolejną rzecz. Białe, wytrawne wino. W tym wypadku nie byle jakie. Poszip. Szczep z korczuli. Zasuwamy coraz szybciej, ale zobaczcie, co się dzieje tutaj. No po pierwsze, wszystko trzyma poziom. Po drugie,
to pieczywo zrobiło robotę. Mamy gęsty sos, pierwotny, adriatycki, oliwa, czosnek, pietruszka, wino, no i właśnie chleb. Dobra, to się gotuje. Wrzucamy mulę i modlimy się, żeby nie były one zbyt słone. Na razie tego w ogóle nie solę. Oczywiście temu w tej chwili brakuje soli, ale ta woda, która wypłynie, całość powinna właściwie doprawić. Ok. Tam jest jedna. Nie możemy zapomnieć jej potem wyłowić, bo jak tu zostanie tydzień, to sprawi, że ci, którzy wejdą po nas, będą mieli pewną przykrą, węchową niespodziankę. Gdzie jest pokrywka? Tu jest pokrywka. Przykrywamy, czekamy. Zapach podpowiada mi, że całość jest gotowa. No błędnie, pierwotnie pachnie. No i jest otwarte, czyli jest dobre. Nie wolno również muli przegotowywać. Tak jak wszystkiego. Nie tylko marchewki nie wolno przegotowywać, groszku, również muli. Co na końcu? No już w zasadzie tylko tyle. Mianowicie jeszcze trochę oliwy. Całość można wyłączyć i nakładać. Garnkiem trzeba wstrząsać, ale można też mieć chochle. Nie ma ich tutaj potwornie dużo, więc będę mógł zaczerpnąć to całe dobro z dna. I najważniejsza rzecz, mianowicie, czy intuicja mnie myliła, czy też nie. Stopień słoności. Idealne. Tak, naprawdę. Mniej słone, znacznie mniej słone niż te mule z Pelieżca. To wpływ słodkiej wody. Oczywiście, jeśli się jakaś nie otworzyła, to jej nie jemy, a jeśli jakaś spadła, to ją nakładamy, bo jest dobra i nie powinna się zmarnować. To jest porcja dla ilu osób? No to jest porcja dla jednej osoby, ale na razie tyle. Gdybym teraz nadał przez radio informację signori, cozze alla Buzzara, to tutaj by z 40 włoskich jachtów natychmiast przypłynęło. Ale nie nadam tej informacji. To są skromne 3 kilka. Idę, jak się to je, łapami i chlebem. Panowie, muszule na Buzaru. Koniec. Ale w zasadzie początek, bo jemy. Jeśli zasuwaliście kiedyś autem w stronę Splitu albo też Dubrownika, to musieliście tędy przejeżdżać. Być może nawet bezwiednie, bowiem autostradą często jeździ się bezrefleksyjnie. A to jest most nad Krką. No, to nie są proste sprawy. Rzeka Krka w rzece Krce nad rzeką Krką. Tak, to jest kanion Krki. A tam dalej słodkowodna już całkowicie marina Skradin. I to jest właśnie cel naszej dzisiejszej podróży. Most ów nasuwa mi skojarzenia filmowe, mianowicie z filmem pod tytułem Most, jugosłowiańskim, partyzanckim, tak naprawdę jugosłowiańskim westernem z czasów II wojny światowej. Most po polsku, most po serbo-chorwacku. Jest w internecie z polską listą dialogową. Zatem zobaczcie, jak będziecie teraz tędy jechać, to nieco zwolnijcie. Tutaj most, a już tutaj marina Skradin. Marina nowoczesna, choć u zarania był to tylko mały rybacki porcik. Jeśli wydaje wam się, że teraz jest tutaj dużo jachtów, to powiadam wam, nie ma ich prawie wcale. By w szczycie sezonu móc tutaj przycumować, trzeba z wyprzedzeniem rezerwować miejsce. Knajp też multum. No i są oczywiście moderne i szykowne miejsca, jakieś winoteki, szampanoteki, ale ponieważ wiem, że z kolegami z załogi nadajemy na tych samych falach, więc kazali mi przyjść do miejsca, które, jak czuję, wielce nowoczesne nie będzie. Konoba Mate to jest tutaj.
Fiu, fiu, fiu. Widzę, że można wam, panowie, ufać nie tylko na morzu, ale i na lądzie, jak się okazuje. No przecudna konoba. Bandery z różnych krajów. To jest wasz adres pierwszy po przycumowaniu? Tak, jak tylko przypływamy tutaj do mariny, oddajemy cumy i za chwilę meldujemy się tutaj w tej naszej zaprzyjaźnionej konobie po to, żeby zarezerwować stół na wieczór dla załogi, aby poczuć klimat tego miejsca, aby poczęstować się dobrociami, które akurat w tej konobie są naprawdę przepyszne. Panowie, Blue Horizon, czyli wasza firma, wozi ludzi. Słowo wozi, nie wiem, czy jest dobrym słowem, jak się mówi o podróżowaniu po wodzie, wożenie. to Żeglujemy razem. No ale nie można powiedzieć, żegluje ludzi. No, czyli Zabieramy ludzi w ciekawe miejsca. na wodzie, znaczy po wodzie na ląd. Ale nie tylko w Dalmacji, nie tylko w Chorwacji, również w innych krajach. Nie, oczywiście nie tylko. Naszym celem, naszym targetem są Włochy, Hiszpania, nawet bardziej odległe, egzotyczne kierunki, takie jak Seszele czy Tajlandia, Karaiby. Tam wszędzie pływamy. Zależy nam na tym, żeby w danym miejscu, w którym się znajdujemy, żeby nie tylko pokazać piękny akwen, piękną przyrodę, ale też lokalną kuchnię, ciekawe zabytki. Także jesteśmy jednocześnie żeglarzami, ale również i przewodnikami. Słuchajcie, czyli w zasadzie jesteśmy ulepieni z tej samej gliny. Ja co prawda żeglarzem nie jestem, no zdawałem egzamin locji, bo robiłem patent na Brawo. sternika motorowodnego, no ale to jest za mało, żeby taki jacht prowadzić, jaki wy prowadzicie. Ty jesteś żeglarzem nie tak dawno, a ty żeglujesz już ho. Pierwszy raz znalazłem się na jachcie, zresztą przez całkowity przypadek w roku 84. W 84, Dokładnie tak. ale za granicą? Nie, był to całkowicie, że tak powiem, to był przypadek taki, że zostałem przewieziony na jeziorze przez znajomego, który żeglował tam razem z synem, z małżonką. I zostałeś zarażony. Tak, jak widać do tej pory. A twój pierwszy rejs? A mój pierwszy rejs był rejsem z Maćkiem. Przyjechałem na szkolenie. Udało nam się to szkolenie naprawdę wyjątkowo odbyć. No i to w zasadzie dzięki Maciejowi jestem dzisiaj tutaj. Maciej był pomysłodawcą nazwy, Maciej był pomysłodawcą loga. Maciej też od 20 lat, tutaj pływając również po wodach Adriatyku, odkrył bardzo ciekawe miejsca. Otworzył jakby ten Adriatyk dla klientów, otworzył ten akwen dla ludzi z Polski. Dlatego dzisiaj możemy tutaj zobaczyć naprawdę dużo bander, które noszą nasze narodowe barwy. Tam widzę jedną, tam widzę drugą, tam gdzieś, tam jest szalik, tam jest kolejna nasza bandera. Nasze bandery znamy, ale nie wszyscy w Polsce wiedzą, jaka tu jest dobra oliwa, jaki tu jest dobar pryszut domowy, jakie tu są dobre destylaty, jakie tu jest dobre wino. Słuchajcie, i to jest właśnie turystyka kwalifikowana, czyli prawie cały dzień na morzu, a po południu, wieczorem takie miejsca. Wiecie co? Wzruszyłem się. Wypijmy za to. Dziękuję wam za tę podróż. Ajde. Ajde, żywili. Odwiedzania takich miejsc wam życzę. Ja myślę, że koledzy również. Zapraszamy. Zapraszamy.